Zobaczyłam przez otwarte okno na szafce kawałek margaryny, kostkę chleba i cukru. Wiecie przecież, że tu jest głód. Nie opanowałem się, skoczyłem i zjadłem. Ktoś przyuważył, zobaczył numer, zameldował tamtemu blokowemu, tamten blokowy naszemu, no i przyszedł i mnie strzaskał po pysku. Witam Was serdecznie w kolejnej opowieści z przeszłości. W 1944-45 roku było tutaj bardzo dużo obozów, małych piekiełek, filii obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. W jednym z nich przebywał pan Józef Garaś. I dziś opowieść jego, ciekawa i nietuzinkowa. Dziś opowieść o tym, jak ten porządny człowiek został funkcyjnym, tak zwanym sztubowym. Pamiętacie nasz odcinek Obozowi sadyści? To właśnie opowiadałem o tak zwanych małych mordercach. Nie SS-manach, komendantach, blokführerach, tylko o kapo, o sztubowym, o blokowym, o więźniach funkcyjnych. I dzisiaj opowieść o tym, jak jeden z nich w niezwykły sposób, bardzo niebanalny, ale tak wygląda życie, został sztubowym. Sam mówił, że był to najniższy stopień w hierarchii funkcyjnej więźniów. Ale wielu z nich było łotrami, mordercami, sadystami i bezwzględnymi oprawcami. Jeżeli ktoś zachował choć odrobinę charakteru, człowieczeństwa, mógł być inny. I taki był Hofes z Marymontu, Polak, który oprócz tego, że miał niemiecko brzmiące nazwisko, nie miał żadnych innych cech, które nadawały się do tego, aby był sztubowym. Nie potrafił ganiać więźniów, nie potrafił ich bić, nie potrafił szykanować, okradać ich z racji żywnościowych, nie donosił SS-manom, nie składał raportów. Był porządnym, spokojnym człowiekiem, który chciał po prostu przetrwać jakąś tą kaźń obozową. I właśnie Hofes i pan Józef Garaś to dwie postacie, które nakładają się w tej opowieści na siebie i dają niesamowity obraz tego, co działo się w niemieckich obozach koncentracyjnych. Bardzo dziękujemy za wsparcie dla kanału Historystory, bo bez tego wsparcia nie byłoby szans na żadną z tych opowieści. Pamiętacie, pod naszym każdym odcinkiem przycisk wesprzyj, klikacie, wybieracie próg wsparcia, zgarniacie bonusy. W głównym komentarzu pod odcinkiem macie również link do wsparcia poprzez system Buy Coffee. Możecie tam postawić kawę, a my wyślemy Wam jakiś drobiazg w podziękowaniu za tą właśnie pyszną kawę. No i jak najbardziej wielka prośba. Słuchajcie, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Naciskajcie dzwoneczek, który przypomni Wam o kolejnych odcinkach. No i oczywiście piszcie dużo komentarzy, udostępniajcie nas. To też jest duże wsparcie. Robiąc również zakupy w naszym Historystory Shop Zajazd Hubert w gminie Walim, też wspieracie nasz kanał. A ci, którzy są wspierającymi, mają w tym sklepie bonusy. Zapraszam na odcinek. Pewnego dnia sztubowy Hofses, który był gorliwym protestantem, samoukiem, wolał rozmawiać sam ze sobą niż z więźniami, reperował swój pasiak. Bardziej wytrącał z niego wszy, bo wszawica była okropna. Sztuba żyła swoim życiem. Skończyliśmy późną robotę, a była już wiosna 45 roku. Jednak oni wciąż, mimo że przegrywali wojnę, kazali nam pracować ponad siły. Nagle do baraku wszedł blokführer, SS-man, który zajmował się danym barakiem, w towarzystwie blokowego. Kiedy my, będący na pryczach piętrowych przy wejściu, nie zauważyliśmy, że wchodzą, Hofses też nie zauważył.
Kiedy blokowy wrzasnął: dlaczego sztubowy nie meldujesz, że blokfirer wchodzi na blok? Ten, podnosząc się, dostał 2 razy siarczyste uderzenia w mordę. Polską mordę. Tak blokowy Niemiec zaznaczył. Hofses nie nadawał się do tej funkcji. Miał wszystkie cechy, które w normalnym życiu, dziś, tu, w ogóle wtedy, poza drutami, byłyby nagradzane brawami i ludzką wdzięcznością. Ale te cechy w obozie powodowały, tam był świat wykolejony do góry nogami, powodowały, że więźniowie czuli do niego wstręt i nie szanowali tego człowieka. Przyglądałem się temu bardzo uważnie. Pewnego dnia powiedzieliśmy sobie, że każdy, kto będzie wracał ze stolarni, delikatnie ukradnie chociaż malutki kawałeczek drewna. I jak kilkanaście osób przyniesie te kawałki drewna, to rozpalimy w piecyku ogień i zaczniemy gotować sobie zupę. Chodziło o to, żeby zjeść coś ciepłego, bo dostawaliśmy lurę zimną. A jak się wrzuciło do gorącej wody tej lury nawet kawałek skórki od chleba, czy fragment margaryny gdzieś zorganizowanej, no to będzie jakaś zupa, tak z wolności. No i zaczęliśmy to robić. Bardzo szybko miska nabierała wrzenia i tylko jedna miska na piecyku mogła się zmieścić i około 4 osoby już zdążyły to zrobić. Nagle ktoś wpada, pyta: co to za miska? No sztubowego. Sztubowego? Niech tamtego. I już gotują następną. Sztubowego nie było. Hofses schodzi, patrzy, miska jego odłożona. Mówi, że chce ugotować. Wynocha, wąt stąd, spadaj, frajerze, i tam et cetera. Takie właśnie wyzwiska. Ten zniknął. Cisza. Myślę sobie, muszę im coś powiedzieć. Ale jeszcze wcześniej chciałbym powiedzieć wam, drodzy widzowie, że przekleństwa w obozie były dodawane prawie do każdego wyrazu. I nie było to do końca takim efektem zdegenerowania więźnia, ale podkreśleniem tego w myśl Konfucjusza: myślę, więc jestem, klnę, więc żyję. Klnę, więc stawiam opór oprawcom. Klnę, organizuję jedzenie. Klnę, jestem w stanie jeszcze przetrwać obóz. Klnę, nie poddałem się, nie jestem muzułmanem. W gwarze obozowej człowiek, który już jest całkowicie apatyczny i za chwilę idzie na druty. To właśnie dlatego klnę. To było podkreślenie. Zapytałem więc tych moich kolegów, czy jak myślą, sztubowy to jest taki więzień jak my, czy nie? Nastąpiła cisza, bo jedli. Ktoś harknął po cichu: no tak, no jest. A jak myślicie, powinien być skór lać, donosić, czy po prostu być poczciwym człowiekiem, taki jak nasz? Nie powinien nas mordować i męczyć i donosić. To pomyślcie, co on teraz robi? Gdzie jest? Ktoś jeden wybiegł. Siedzi na krześle i płacze. Płaczek, beksa i znowu przekleństwa. 2 skoczyło, odrzuciło tamtego, wzięło Hofsesa pod pachę, przyprowadziło do piecyka i powiedziało: masz, gotuj sobie, jesteś jednak w porządku. Nie możemy z tobą tak postępować. Znajduję się w ruinach jednego z baraków, Arbeitslager Riese w Górach Sowich. W takich samych barakach przebywał nasz bohater Józef Garas i wszyscy ci, o których dzisiaj jest opowieść, łącznie ze sztubowym Hofsesem, z katem blokowym i wielu innymi więźniami, którzy pochodzili z Warszawy, z Rzeszowa, z Lublina i wielu innych małych miejscowości. Wszyscy byli Polakami. Pod koniec marca 1945 roku miało miejsce bardzo tragiczne wydarzenie. Blokowy wpadł do nas na sztubę i wyciągnął młodego chłopaka. Wysokiego, szkliste oczy, grdyka chodząca, ale smukłego i cichego. Powiedział do niego krótko: ty, skór, i tam dalej, ukradłeś Francuzom obok z baraku margarynę, chleb i cukier. Oni to przeznaczyli dla swojego kolegi, a ty to, świnio, ukradłeś. Jeszcze rok temu powiesiłbym cię za to.
Strzelił go 2 razy siarczyście w pysk. Chłopak padł, zalał się krwią. My wyskoczyliśmy z pryczy, patrzymy, co się dzieje. Jutro zaniesiesz swoją porcję chleba, margaryny i nie wiem, skąd załatwisz cukier, oddasz i przeprosisz. Jeśli blokowy z tamtego bloku Francuz powie mi, że tego nie zrobiłeś, to wieczorem osobiście cię zakatrupię. I wyszedł. Cisza. Przynieśliśmy miednicę z wodą. Chłopak omywa twarz z krwi. Jest rozmowa, dyskusja. Wszyscy mówią, słuchaj, nie ma możliwości. Musisz jutro nie jeść. Trudno. Jak to się stało? On mówi, kazali nam sprzątać baraki Francuzów. Tam obok, niwelować teren, koło baraków Francuzów. Zobaczyłam przez otwarte okno na szafce kawałek margaryny, kostkę chleba i cukru. Wiecie przecież, że tu jest głód. Nie opanowałem się, skoczyłem i zjadłem. Ktoś przyuważył, zobaczył numer, zameldował tamtemu blokowemu, tamten blokowy naszemu, no i przyszedł i mnie strzaskał po pysku. Wszyscy mówią, no nie ma możliwości, jutro nie jesz, to jedyna szansa, abyś zaniósł i przeprosił. Może tak się uda to załatwić. Chłopak płacze, mówi, że nie pójdzie, dlatego że tam jest Francuz, nazywany bokserem i on wie, że on na niego czeka. I jak on tylko przyjdzie, to ten go zmasakruje pięściami na śmierć. Mówią, jak nie możesz iść? Musisz iść, człowieku, trzeba oddać, inaczej przyjdzie nasz blokowy i też cię zmasakruje na śmierć. Chłopak płacze, mówi, że nie pójdzie, bo tam będzie pewna zatłuczona śmierć, a tutaj nie wie, co się stanie, chociaż jeden dzień przeżyje wieczorem, ale tam nie idzie, bo zostanie rozszarpany przez Francuzów. Wszyscy debatują, co tu zrobić, jak tu wyjść, jak z tego wyjść. No tak, jeszcze margarynę załatwi, no powiedzmy kawałek chleba, ale cukier, my nie mamy dostępu do cukru. Francuzi tam dostają w jakichś paczkach z Czerwonego Krzyża albo handlują z majstrami, ale my nie mamy do tego dostępu. Wystarczy chyba tylko zanieść może 2 kromki chleba, może coś. Nikt nie wie, jak z tego wyjść. I nagle w pewnym momencie wszystkie oczy nie kierują się na naszego sztubowego Hofsesa, tylko na mnie. Przypomnieli sobie moją reakcję, kiedy Hofses nie potrafił ugotować zupy na piecyku. A potem jak do nich przemówiłem, że ich sumienie ruszyło. Sumienie w obozie nie istniało, a ich ruszyło. Wszyscy stwierdzili, że tylko ja mogę pomóc temu chłopcu. Ja sobie też przypomniałem, że ten chłopak, będąc z nami w obozie, opowiadał, że walczył w powstaniu warszawskim. I jego ojciec i syn zginęli na jego dłoniach, w jakiejś fabryce. Dostali odłamkiem. Żal mi się zrobiło chłopaka. Powiedzieli do mnie, przecież ty z tymi Francuzami czasami rozmawiasz. Rzeczywiście, przypomniałem sobie, że z jednym z Francuzów, Marcelem i belgijskim więźniem rozmawiałem. Ale to nie byli moi kumple. Po prostu tylko taka lekka wymiana zdań. Wszyscy stwierdzili, że muszę to załatwić. Nie było wyjścia. Powiedzieli, że muszę obronić kolegę. Żal mi się chłopca zrobiło, tak jak powiedziałem, poszedłem. Poszedłem z nim. On niósł 2 kromki chleba, bo cukru nie załatwił, i kosteczkę małą margaryny. Wszedłem do bloku Francuzów. Powiedziałem, dzień dobry. Znałem francuski jeszcze ze studiów. Odpowiedzieli, że tak. Zauważyłem, że Francuzi siedzą i mają w miskach jakąś zieleninę. Zapytałem, co to jest. Monsieur, odpowiedział Francuz, to jest salat. Popatrzyłem, a to przecież były mlecze. Takie dopiero, które świeżo wychodziły z ziemi. Oni to powycinali gdzieś i to jedli. Powiedzieli, że z octem, który udało im się skombinować, i z delikatną posypką solną smakuje wyśmienicie. Może spróbować. Spróbowałem, powiedziałem, rzeczywiście wyśmienicie. I dałem to spróbować temu, który przyniósł margarynę i chleb. On szybko zjadł listek, a ja zacząłem. Słuchajcie, wczoraj nasz kolega, ale będący tu w obozie bardzo długo, zrobił potworną rzecz. Z głodu ukradł waszemu koledze, który jest chory, jedzenie. Przyniósł dzisiaj 2 kromki zamiast tego cukru i margarynę, aby oddać. Załatwmy to tak, że przeprosił i oddał i nikt nie będzie czuł żalu. Wstał sztubowy francuski, wyrwał szybko 2 kromki chleba i margarynę z rąk mojego chłopca i włożył do szuflady. Wszyscy odpowiedzieli, że temat jest zakończony. A mój chłopak, jak tylko się obróciłem, ulotnił się nagle. Pomyślałem sobie, że ten moment, kiedy wszedłem i on pokazał mi tą salat, a ja uszczypnąłem listka, stworzyła się jakby taka atmosfera pewnej degustacji. I Boże, właśnie na tej atmosferze
rozwiązał się cały ten problem. Marcela i jeńca belgijskiego nie było w sztubie, więc tak naprawdę sprawę załatwiłem z ludźmi, których nigdy nie znałem i nie rozmawiałem. Kiedy wróciłem na blok, opowiedziałem wszystko, wszyscy byli szczęśliwi, bili brawa i odpowiedzieli, że to ja powinienem zostać sztubowym. Włos się na głowie zjeżył. Ja widziałem, co oni robią z Hofsesem. Ja też nie nadawałem się tej funkcji. Ale Hofses stał i powiedział, że jak najbardziej tą funkcję oddaje też mnie. Wszyscy powiedzieli, że uratowałem naszego rodaka od śmierci francuskiego boksera i naszego niemieckiego kapo i zasługuję na to, aby zostać sztubowym. Nie miałem wyjścia. Był to początek kwietnia 1945 roku i przyjąłem funkcję sztubowego w niemieckim piekle. Czas robi swoje. Bunkry, fundamenty baraków w Rize pochłania las. Gruby dywan mchu zamyka, zakleja to, co wydarzyło się 81 lat temu. Jest ewakuacja obozu. Muszą maszerować. Nie ma żadnego jedzenia. Pan Józef mówi, funkcje znikają. Wszyscy stają się jedną masą półszkieletowej armii w pasiakach, jaką gnają niemieccy konwojenci. Siadamy pod lasem. Chwila odpoczynku po prawie 12-godzinnym marszu. Nie ma skąd wziąć jedzenia. Rozglądamy się. Jemy trawę, jeśli jest taka możliwość. Jeden z naszego komanda stolarzy, starszy więzień z Rzeszowa, mówi SS-manowi, że już nie może wstać. I żeby go zastrzelił. Że ma dość już tej męki, tego wszystkiego. Nie wstanie, nie pójdzie dalej. SS-man tylko na to czeka. Delikatnie się uśmiechnął, mrugnął do drugiego okiem, ściągnął karabin, repetacja, pum, pum, 2 strzały. Leży. Wyglądaliśmy jak potwory. Zmarszczka na zmarszczce. Od czoła do brody. Nasze twarze przypominały wysuszone gruszki. Nawet oko nie obracało się w gałce ocznej, dlatego że do tego potrzeba tłuszczu. W naszych ciałach nie było już grama tłuszczu. Mimo to moje oko znalazło jeszcze jakiś mikrogram tłuszczu i obróciło się, spoglądając na krwawy pasiak, który zaczął lśnić w zachodzącym słońcu. I to dało mi myśl, że nie wszystkich można było uratować. Większość naszych kolegów debatowała później, że śmierć jego była bezsensowna, że każdy z nas, który chciałby zginąć, powinien pociągnąć za sobą choć jednego SS-mana. Nieważne z jakim skutkiem, że potem zabiją, ale jednego skór mniej na ziemi. Drugi odpowiedział, jaki ty jesteś głupi. Przecież oni czytają w naszych umysłach, widzą i wiedzą o tym. Są silniejsi, mają broń. Oni na to czekają. Wystrzelają i wymordują nas do nogi. I będą mieli pretekst.